W tym czasie zaginął słuch o moim ojcu, znaczy ojciec zaginął. Ojciec był aresztowany, był w Janowie, uciekł z tego Janowa. I jakiś czas nie dawał znaku życia i nam się skończyło to, co ojciec tam przywoził. I mama wtedy się ciężko rozchorowała, więc ja jakieś tam robiłem kombinacje, handlowałem. Brałem od Niemców jajka, nosiłem na dalekie wsie, znaczy od Niemców chleb. Niemcy sprzedawali chleb zamieniali chleb za jajka. I w naszej wsi, gdzie stały liczne oddziały żołnierzy obrony przeciwlotniczej, mam o nich znakomite wspomnienia. Niesłychanie sympatyczni chłopcy to byli. Pamiętam, że wiadomość o inwazji przyniósł nam taki żołnierz z tej obrony przeciwlotniczej, który wbiegł do mieszkania mojej ciotki z okrzykiem wojna kaput, wojna kaput. I powiedział, że zaczęła się inwazja w Normandii. Otóż ja od nich brałem, u nas to dawano za chleb 3 jajka, 4 jajka. Ja brałem te chleby, chodziłem na Olszówkę, Skalistę, gdzie, bo ja w Zarytym ciotka mieszkała, gdzie za chleb dawano 7 jajek, 8 jajek. Przynosiłem jajka, część jajek nosiłem do Rabki, do takiego kupca Molińskiego, który był kolegą mojego ojca i któremu to sprzedawałem, który mi znowu za to dawał nici, które to nici i grzebienie ja zamieniałem za mleko, masło i tak dalej, i tak dalej. Niesłychanie mi się to podobało i czułem się taki bardzo dorosły. Pamiętam takie z tego okresu, taką historię, jechałem zawieźć te nici gdzieś tam, miałem zamówienie na te nici, jechałem pociągiem takim, którym jeździli robotnicy na szańce. Ja o świcie, ciemno było, zupełnie to zima, ciemno było, na stopniach pociągu w zimie jechałem, przyczepiony, bo ten pociąg strasznie zatłoczony do tego pociągu i tak sobie myślałem, że jest mi tu zimno cholernie, że jestem strasznie głodny. I że w ogóle jest podle. Ja przy tym wszystkim wolność. Jestem taki zupełnie wolny. I tak sobie właśnie wtedy wymyśliłem takie uogólnienie, że im gorzej, tym człowiek jest bardziej wolny. Nie jest to oczywiście prawda, ale taki pomysł, że za tą wolność trzeba płacić, że to się opłaca. Miałem taki pomysł. I to w tym okresie tak myślałem o wolności. Jakoś potem przestałem najwyraźniej, że od tego czasu byłem stale zupełnie wolny. Znaczy, pierwsza moja myśl o wolności to była, jak mi się brat Felek urodził. Ja gdzieś przyczepiony do jakiegoś furgonu jechałem sobie przez miasto. Sam i wiedziałem, że nikt mną nie będzie zajmował i myślałem sobie, że trochę szkoda, że ci rodzice do mnie tak się już mną nie zajmują, ale za to mam więcej wolności. A drugi raz o wolności, taka silna myśl o wolności to była wtedy. I tak sobie właśnie myślę, że to od tego czasu już byłem człowiekiem wolnym. Tak gdzieś w wieku lat, znaczy 10 osiągnąłem wolność i skończyły się dla mnie te problemy.